Was w HiView. To jest nowy program HiCronu. Będziemy w nim opowiadać o najnowszych rozwiązaniach cyfrowej transformacji biznesu. Moimi gośćmi są dzisiaj Michał Matyjaszczyk, specjalista od SAP Fiori, oraz Michał Gruszecki, specjalista od SAP Lumira. Witam. Panowie, czy możecie nam coś opowiedzieć dzisiaj, czym jest Lumira, czym jest Fiori? Michał? Fiori jest to nowa technologia SAP służąca do budowy aplikacji responsywnych. Jest to też trochę taka filozofia SAP-a, tworząca aplikacje prostsze w obsłudze i skupione na roli użytkownika. Wszystko to jest osadzone w Launchpadzie i obudowane ładnymi, interaktywnymi kafelkami. Dzięki Fiori też mamy możliwość uruchamiania aplikacji na urządzeniach mobilnych, na smartfonach. Okej, dobra. Michał? Lumira? SAP Lumira jest to narzędzie typu Self-Service BI służące użytkownikom biznesowym, bardzo proste w użyciu, do odkrywania danych, analityki, tworzenia ich wizualizacji, jak również prezentacji i tworzeniu tzw. historii na temat danych, które można określić dodatkowo odpowiednim komentarzem i podzielić się ze współpracownikami. Okej, panowie. To czym różni się od siebie Lumira i Fiori? Właściwie wszystkim. Lumira jest czymś kompletnie innym niż Fiori. Lumira jest narzędziem przede wszystkim analitycznym, które służy do używania danych z systemu ERP w celu wyciągnięcia jakichś wniosków strategicznych, przeanalizowania danych, natomiast Fiori służy bardziej do wizualizacji tego, co jest w systemie ERP. Okej. Mobilny dostęp do aplikacji biznesowych. Rozumiem. To w jaki sposób w takim razie możemy rozumieć taką ideę dążenia do doskonałości tych systemów, w tym przypadku konkretnie Fiori? Ja bym tego nie nazwał dążeniem do doskonałości. Jest to jakby otwarcie się SAP-a, systemów ERP na nowe technologie, na mobilność, na pracę w chmurze. A Lumira? Lumira pozwala użytkownikom biznesowym przede wszystkim na to, żeby te dane, tą masę danych, która się gromadzi podczas wykonywania transakcji w systemie ERP, przeanalizować, wyciągnąć sobie z tego wnioski, być może zadać kolejne pytania i stwierdzić, że jeszcze potrzebują dodatkowo wyciągnąć jakieś nowe wnioski. Tak więc jest to takie typowe narzędzie analityczne, natomiast nie jest to narzędzie, powiedziałbym, do takiego operacyjnego przeglądania transakcji. Czyli Lumira jest intuicyjna. Jest bardzo intuicyjnym narzędziem. Wymaga tak naprawdę od użytkownika wykonania tylko 3 kroków. Jest to zaczytanie i przygotowanie danych w bardzo prostym interfejsie, następnie wykonanie odpowiedniej wizualizacji na tych danych i w 3. kroku składamy sobie te dane w takie nasze story, taką historię, tak, którą chcemy opowiedzieć i możemy dodać do tego komentarz. Taki raport można też przygotować sobie taką historię do wielokrotnego wykorzystania i tylko odświeżać dane i dodawać nowe komentarze. Okej, a właściwie komu jest potrzebna? Lumira jest świetnym narzędziem do tego, żeby taki początkujący użytkownik biznesowy nie będący analitykiem mógł oprócz obejrzenia tych danych zacząć je wizualizować. Przez wizualizację jest w stanie sobie te dane odpowiednio przy okazji przeanalizować, wyciągnąć pewne wnioski i przedstawić to innym użytkownikom wraz z odpowiednim dodatkowym komentarzem od siebie. Świetne narzędzie do przygotowywania takich historii, na przykład na zarząd czy na jakieś zebranie. Okej, a w takim razie komu przydaje się Fiori? Fiori przyda się na pewno każdemu klientowi, który korzysta z systemów ERP. A w szczególności wydaje mi się, że Fiori będzie atrakcyjne dla pracowników, dla osób, które są mobilne. Gdyż Fiori jakby daje nam możliwość pracy w biurze na urządzeniach desktopowych, ale możemy tą pracę ze sobą zabrać na tablecie czy na komórce
w teren i dalej kontynuować tę pracę czy rozwijać procesy biznesowe. Myślę, że też to będzie świetne dla jakiejś kadry zarządzającej, która na bieżąco na telefonie widzi, chociażby może akceptować faktury, czy jakieś wnioski, obsługiwać wszystkie procesy biznesowe, które dzieją się w firmie. Michał, a co właściwie trzeba zrobić, żeby zapoznać się z tym produktem? SAP Lumira jest dostępna do ściągnięcia dla każdego z strony saplumira.com na 30-dniowy bezpłatny okres próbny. W tym czasie można sobie wykorzystać ją do wizualizacji swoich danych z plików Excelowych. Przy wyborze takiego i ocenić, czy to narzędzie przede wszystkim będzie odpowiadać naszym potrzebom. Tak? Musimy pamiętać o tym, że nie powinniśmy się kierować tylko potrzebami aktualnymi, ale również zastanowić się nad tym, co będziemy chcieli zrobić analitycznie za 2, 5 lub 10 lat. Po to, żeby system, w który chcemy zainwestować, mógł się dynamicznie wraz z naszą firmą rozwijać i spełniać nasze oczekiwania. To nie jest inwestycja mała przeważnie, nie są to tylko koszty licencji, ale również czas naszych ludzi, który jest cenny, jak również koszty wdrożenia, czy później ewentualnie przy konieczności zmiany narzędzia również spotkanie się z pewną krytyką ze strony biznesu. Okej. A w takim razie odnośnie Fiori, jak wygląda, bo wspomniałyśmy przed naszym wywiadem, przed naszym spotkaniem dzisiaj, że SAP miał pewną jakby własną filozofię wdrażając ten produkt. Tak, jakby SAP wraz z Fiori tworzą do tego trochę taką filozofię, gdyż na chwilę obecną te transakcje, większość transakcji standardowych SAP-a można powiedzieć, że są ciężkie, czyli jakby jest tam wszystko w jednym miejscu. I tworząc aplikację Fiori, SAP kierował się tym, żeby to uprościć i żeby jakby stworzyć mniejsze aplikacje, ale jakby skierowane do użytkownika, do roli, którą wykonuje, czyli są tam te niezbędne funkcjonalności, które są potrzebne pracownikowi do wykonywania pracy, czyli nie ma już tej nadomiarowości. Wiem, że jesteście specjalistami od wdrożeń i powiedzcie mi, jakie wyzwania, Michał, przed Tobą stawia Fiori przy wdrożeniu? Ja bym powiedział, że podzielił to jakby na dwa aspekty, bo pierwszy aspekt jest jakby podobny jak przy każdym standardowym wdrożeniu, czyli trzeba przygotować infrastrukturę, procesy frontendowe itd., ale tutaj pamiętajmy, że Fiori otwiera się na urządzenie mobilne, a kradzież laptopów zdarza się rzadko, tak? Czyli nie zdarza nam się zgubić laptopa, a z telefonami jednak jest, ze smartfonami jest inaczej. No, często nam giną, czy zostają skradzione, a pamiętajmy, że na tych smartfonach jednak mamy dostęp bezpośredni do naszych systemów, do aplikacji, bezpośredni dostęp do systemów ERP i tu jest wyzwanie, żeby zabezpieczyć te urządzenia mobilne. Oczywiście SAP wychodzi nam naprzeciw i dając taki produkt jak SAP Afaria, który pozwala zdalnie blokować urządzenie mobilne, czy zdalnie robić aktualizacje, planować, jakby to wszystko nam SAP zapewnia, ale tutaj ja bym największy nacisk położył na bezpieczeństwo. Okej, a jeżeli chodzi o Lumirę? Lumira może być wdrożona w 3 wersjach: desktop, serwer albo jako część bardziej rozbudowanego pakietu analitycznego SAP Business Objects. W zależności od tego, jakie są potrzeby danej firmy, też wielkość danej firmy. Przeważnie jakby głównym wyzwaniem podczas wdrożenia, szczególnie u klientów, którzy pierwszy raz spotykają się z narzędziami analitycznymi, może być pewna obawa ludzi co do tego, czy te narzędzia nie zastąpią ich przy pracy, przy generowaniu raportów. Tutaj ja bym powiedział, że nie należy się tego obawiać, bo następuje jakby wzrost kompetencji tych użytkowników. Oni przechodzą od takiego generowania raportów bardziej do analizowania tych danych, wyciągania pewnych wniosków i przedstawiania tych wniosków zarządowi czy swoim menadżerom.
Więc nie powiedziałbym tutaj, że należy się obawiać o utratę swojego stanowiska, tylko raczej jest to zysk związany z rozwojem swoich kompetencji, tak? Szczególnie właśnie kompetencji analitycznych, które są obecnie na rynku bardzo pożądane. Okej, Michał, czyli właściwie każdy może wdrożyć to rozwiązanie. Czy potrzebna jest do tego jakaś specjalistyczna wiedza? Oczywiście, że jest potrzebna specjalistyczna wiedza. Ja bym tutaj nie widzę wielkiej różnicy między wdrożeniem Fiori czy systemu ERP. Fiori samo z siebie nie może istnieć, czyli ono musi być połączone z systemami ERP, z procesami biznesowymi, czyli jest potrzebna specjalistyczna wiedza biznesowa i software. Okej, a jeżeli chodzi o Lumirę? Ja bym powiedział, że używać może każdy, mieć wdrożone może każdy, ale dobrze wdrożyć to też jest potrzebna raczej specjalistyczna wiedza, doświadczenie konsultantów. Należy pamiętać, że Lumira jest też tylko częścią całego portfolio biznes obiektowego, które pozwala na wykorzystanie wielu różnych narzędzi i doświadczenie konsultantów może podpowiedzieć klientom, które narzędzia mogą się okazać do pewnych zadań lepsze, jak również ustrzec klienta i bezpiecznie przeprowadzić przez cały proces wdrożenia. Jaka jest przyszłość tego typu rozwiązań jak Fiori? Wydaje mi się, że tendencja na rynku czy na świecie pokazuje, że już nie mamy stałych godzin pracy, czyli pracujemy bardziej zadaniowo i jakby te sfery prywatne i biznesowe się przenikają. Jest to też spowodowane dzięki smartfonom i takim aplikacjom właśnie jak Fiori, że nie musimy fizycznie być w pracy, tylko możemy tę pracę wykonywać możemy powiedzieć w biegu nawet, tak? Czyli między codziennymi obowiązkami. Wydaje mi się, że to w tym kierunku wszystko będzie dążyć, że w sumie nawet dąży, można powiedzieć, do mobilności. No i SAP wychodząc naprzeciw oferuje nam Fiori. Dzięki temu też SAP jakby otwiera się, dzięki temu, że Fiori jest uruchomiony na aplikacjach mobilnych, znaczy na telefonach, urządzeniach mobilnych jak smartfony, mamy dostęp do GPS-a, do map, czyli mamy dostęp do lokalizacji, możemy wykorzystać możliwości skanowania kodów kreskowych, tych wszystkich rzeczy, do których normalnie SAP nie miał dostępu wcześniej. Okej, a jeżeli chodzi o Lumirę? Dzięki mocy obliczeniowej, jaką oferuje SAP HANA, możemy teraz wykonywać bezpośrednio analizę na systemie źródłowym, czyli na systemie ERP, bez replikacji danych do jakiegoś dodatkowego systemu, co pozwala nam nie tylko wykonywać analitykę strategiczną, ale również używać narzędzi analitycznych do raportowania czy analityki operacyjnej. Michał, powiedz mi teraz, ile czasu to zajmuje? Czy to jest skomplikowany proces? Jak ciężkie dane może tak naprawdę analizować Lumira? Dzięki tak naprawdę bezpośredniemu połączeniu do SAP HANA nie ogranicza nas już specjalnie moc narzędzia analitycznego, które jest zainstalowane u nas na komputerze, bo korzystamy z mocy obliczeniowej bazy danych. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o czas, to zależy wszystko od tego, jaką ilość wymiarów mamy. Nie powiedziałbym, że tutaj jest istotne, ile rekordów mamy w bazie, natomiast pod jakim kątem chcemy przeanalizować te dane, ile jest tych wymiarów i to będzie generować już odpowiednio dla każdej osoby, również stopień umiejętności, odpowiednio czas. Generalnie sam proces jest bardzo prosty, tak jak już wcześniej wspomniałem, 3-krokowy i nieważne do jakiej bazy danych byśmy się nie podłączali, to jest on taki sam. Okej, a w sytuacji, kiedy mamy wiele źródeł danych? Lumira pozwala nam praktycznie połączyć się do prawie każdej bazy danych z wykorzystaniem światów obiektów bezpośrednio do HANY lub do SAP BW, Exceli, również które mamy gdzieś zawsze u siebie dodatkowo. I możemy to bez problemu w bardzo prosty sposób połączyć sobie w samym narzędziu, w zakładce przygotowania danych, czyli w tym pierwszym kroku, który robimy. Także można powiedzieć, że tutaj też ilość źródeł danych nie jest dla nas specjalnie ograniczeniem. Super, bardzo Ci dziękuję i właściwie dziękuję Wam za spotkanie. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania i chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Lumiry, na temat Fiori, na temat SAP-a,
to nie ma problemu, możecie zadawać pytania w komentarzach pod spodem. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć! Cześć. Cześć. Wiesz, że to nagrywa. Tak? Składa. Ja tego nie powiedziałem. Dubu, 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 dubu. Niech Niech nam nam Niech żyje nam